No i witajcie. Jak sam tytuł mówi, wiatka niewielka na ciągnik i jakieś jeszcze inne maszyny. Pierwsza warstwa piasku, jak przed chwilą było widać, troszkę mechanicznie, traktorkiem, troszkę łopatologicznie została rozprowadzona. Jakś minimalnie, jakieś okolice poziomu, żeby się orientować, gdzie jestem. Dookoła wyznaczyłem. Tak jak widać, tu leży takie prymitywne narzędzie, które do tego służyło. Na tym etapie to tutaj w ogóle nie ma jeszcze mowy o poziomowaniu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby warstwa była w miarę równa i dobrze zagęszczona, dlatego tylko tak wstępnie teraz. Tu było przed chwilką widać. Taka ciekawa maszynka. Zawibruję, zagęszczę. Jutro kolejne auto piasku i będziemy patrzeć, co się dzieje. Także krótkie ujęcie z pracy zagęszczarki i za chwilę coś znowu może powiem. Robi się ciemno,
Pierwsza warstwa zagęszczona. Jeszcze troszkę trzeba poprawić, ale to już za ciemno. Zrobię to jutro i jutro kolejny dostawa piasku. Także widzimy się w dniu jutrzejszym. I oto szalunki porobione. Za chwilkę następne jakieś zadanie. I gdzieś na weekend będzie beton lany. No co, takich typowych budowlanych rzeczy, których wszędzie na kanale jest pełno, to nie filmowałem. Natomiast takie ciekawostki, które ja wprowadzam, to pokażę. Tutaj w miejscach, gdzie będą potem słupy, zaplanowałem sobie takie stopy, więc pokazuję, jak to się odbywa. I tak dalej, i tak dalej. Tam akurat trafił mi się kamień do wydłubania, więc chwila pauzy. No i w ten sposób kolejne stopy powstaną. Głębokość 80 od podstawy, 90 od góry, od szalunku. Spotkamy się przy jakimś następnym etapie. No i otwory wywiercone. Teraz trzeba je zazbroić, trzeba przygotować zbrojenie. Więc znowu krótkie ujęcie. Głębokość otworu 80. Tak też robimy zbrojenie.
Jeszcze 12 takich. No i co? Pręty pogięte, teraz strzemionka. Szybciutko wykonane. No, to na te 3 otwory, które wywierciłem, potrzebuję takich strzemion 6, także bawię się dalej. No i pierwsza sztuka na miejscu. Tutaj potem przyjdzie zbrojenie takie na powierzchni, więc to, co leży w tej chwili bezpośrednio na piasku, będzie podniesione o jakieś 2 cm. I takie stopki zazbrojone tutaj będą wspomagać słupy, na których będzie wiata stała. No dobra, mam nadzieję, że będzie widać. Kolejny jakiś etap do wykonania. Jak widzieliście na poprzednim ujęciu, trochę się motałem, usiłując po prostości, po taniości wiązać zbrojenie śrubokrętem. To się słabo sprawdziło, dlatego na szybko wykonałem sobie taki staromodny, jak dawniej na budowach miewali, przyrząd do wiązania zbrojeń. I teraz mam nadzieję, że sobą nie zasłaniam. Hop, i zbrojenie związane. Tak to kiedyś budowlańcy wiązali, zanim się pojawiły specjalizowane przyrządy, no ale na tak prostą robotę nie będę kupował przyrządu, tylko starą, sprawdzoną metodą sobie tutaj poradzę. No i okej. Kolejne zadanie to wszystkie te siatki teraz powiązać ze sobą, połączyć. Nie będę tego filmował, bo nudna robota. Możecie na słowo uwierzyć, że je ze sobą. I ostatni przed laniem betonu, ostatnia część pracy, ostatnie zadanie, jakie zostało. Zaraz pokażę, o co chodzi.
Ok, tak na szybciutko, by w tym kurzu i pyle potem nie filmować. W tej chwili całe to zbrojenie leży sobie na tym ubitym piasku, tak być nie powinno. I co będziemy robić? Takie około 2 cm betonowe cegły. Podłożone odpowiednio gęsto. Trudno mi powiedzieć jak gęsto. Tak, żeby całe zbrojenie było w powietrzu. Będę sobie tak przycinał te cegiełki i podkładał. Oczywiście poza kamerą, bo to nudne. Tyle. No teraz dobry towar. Jeden sort.